Dobra, obejrzymy sobie materiał pod tytułem Why Diablo 4 Players Hate LastEpoch. Czyli jakby ktoś angielskiego nie znał, czemu gracze Diablo 4 nienawidzą Epocha. Z tego co wiem, jest to materiał sarkastyczny na 100%, także kij z dupy i jedziemy. Diablo 4 superfans, be warned. On February 21st, LastEpoch will officially launch, and you are going to hate it. This video is for us Diablo 4 enthusiasts who believe Diablo 4 is the perfect ARPG in every way, with absolutely no issues. If you are not one of these people and actually like LastEpoch, I suggest you stop watching this video right now, as it may trigger you. Okay, now that... No to wyłączamy. Jak chłop mówi, żebyśmy zatrzymali, jeżeli LastEpoch nam się podoba, no to wyłączamy Steam i kończymy ten materiał. Napisy? W sumie dobry pomysł. those people are gone and it's just us Diablo purists, we can finally get into why we're going to hate LastEpoch. My first of many reasons you're going to hate LastEpoch is its price. It's only $35 for the full game. What a stupid number, am I right? I know I'm not going to enjoy myself unless the game is at least $70. No And jak? there's no $100 early Jebać biedę. Po co mamy kupować go za $35, jak może mieć za 70? To jest chyba też porównanie do Diablo 4, nie? Bo Diablo 4 kosztowało 70 na premierę, jak nawet nie więcej. access version? Like, come on guys, are you even trying here? And get this, they're gonna keep updating the game and won't charge for DLC and expansions. This is awful and such a bad idea. Obrzydliwe. Diablo 4 is going to have an expansion every year. Obrzydliwe. Jak w dzisiejszych czasach zrobić grę, która kosztuje $35, jeszcze będzie dotrzymywała nową zawartość, nie wiem, co miesiąc, czy tam regularnie, która będzie już za darmo i nie będzie trzeba dopłacać i wydawać kolejnych dolarów. No gówno totalne. And I know, after this year's experience playing this absolute gem of a game, I can't wait to dish out another $70 for the expansion. The next thing I absolutely despise about LastEpoch is its skill trees. Yes, I said skill trees, meaning more than one. Ciekawe, They have czy a pokażę passive skill tree, tego, then a whole bo to jest do complete Diablo, skill nie? tree for every single skill in O, the widzicie, game. jak to fajnie wygląda? Again, what an absolutely Ciekawe, czy stupid da idea porównanie do Diablo and a 4 ze waste of skill time. tree, bo tam też są. Let me show you an example side To by jest. side using Fireball. On the left, we have the Giga Chad Diablo 4's Fireball and its skill tree section. So freaking clean. Kurwa, no ale nie, dobra, to co można powiedzieć, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o czcionkę, czy tam walor artystyczny, no to Diablo jest zrobione ładnie, schludnie i ładnie. To ładniej bym powiedział niż to po prawej, no ale tak rozjebane no nie jest. No. And let's look at our options here. We can either do more damage with Fireball, or over here, we can do more crit damage with Fireball. Thank you, Blizzard, for giving us what we want. Meaningful, game-changing choices in a skill tree. A pamiętacie to, jak mówili w Diablo 4, że im częściej będziecie używali danej umiejętności i wyższy poziom będziecie jej dawali, tutaj na przykładzie tego Firebola, tym będzie się jej sukcesywnie zmieniał wygląd tej umiejętności. To brzmiało bardzo fajnie, ja lubię takie detale, ale summa summarum na koniec dnia dostaliśmy gówno. Nic takiego nie ma miejsca i pomijam, jak te skille niektóre wyglądają, bo tam chyba są dwa w Diablo 4, które naprawdę wyglądają całkiem spoko. Fireball nie jest jednym z tych skilli. Now let's look over here at this abomination of a skill tree for LastEpoch's Fireball. The options we have to augment Fireball here are turning it into an ability where we can shoot multiple fireballs in a cone, or turn it into a plasma ball that does more damage, or adds an explosion, or homing feature, or turning it into a flamethrower. And we can even combine these together and have a plasma flamethrower that explodes. Beznadziejne, kto by chciał takie rzeczy w action RPG-u? Że sobie możesz modyfikować swoje umiejętności na taki playstyle, jaki tobie odpowiada? Że możesz sobie z Firebola zrobić coś, co będzie zadawało na przykład obrażenie, nie wiem, od lodu na przykład, albo od prądu, albo od chuj wie czego jeszcze? Po co to komu, na co? Zwiększyć tylko crita i zwiększy damage, albo to, albo tamto i elo. I gotta stop. I'm getting too overwhelmed from all these options. I think you can all see what a major waste of time all these options are. They could use Strata that czasu. time to create something we actually want in an ARPG. Like having a system that locks skill points behind finding over 150 random statues. Mounty or having a skinki world boss. za But make sure pieniążki. it's on a 3-hour timer so we can all make sure we're there to kill it. Or dungeons where you need to pick up an idol, but you need 3 of them to open the door, but can't hold more than 1, so you gotta backtrack. Ah yes, the good old days. Speaking of being overwhelmed. No to jest fakt, jak oni zrobili przecież na początku te były dungeony i to potem trochę zmienili, to trzeba było
Nie pamiętam ile było, chociaż robiłem na ten temat film, ale było tam 2 albo 3 rodzaje zadań, które trzeba było wykonać w danym dungeonie, które i tak się kończyło tym, że zabijaliśmy bossa na końcu tego lochu. Ale było tak, że trzeba było zdobyć 2 albo 3 te idole, czyli takie posążki i trzeba było je po prostu sobie donieść na miejsce, żeby otworzyć drzwi, które prowadziły do bossa. I zmniejszyli chyba z 3 w którymś patchu na 2. Żeby było po prostu szybciej i przyjemniej, nie? Let's talk stash tabs. Again, Diablo 4 has the perfect amount of them. 5, maybe 6. Okay, I really don't know whoever uses that many tabs. Right, guys? This is where I almost threw up in my mouth when I heard in LastEpoch you can have over 100 stash tabs. What even is that? Do you think we're stupid and don't know how to manage our stash? Well, I think you're stupid, LastEpoch, for not even making these purchasable with real money. You just buy them with in-game gold? Come on, you gotta have at least some pay for convenience or pay for power. Dokładnie, dlaczego won't. mamy sobie kupować za walutę w grze, jak możemy sobie wydać dolarki? Ja wolę wydawać dolarki, nie wiem jak wy. Szybciej, łatwiej, czas się oszczędza, nie trzeba farmić golda. No ale wracając do tych starszych, o których wspomniał, to faktycznie Blizzard powiedział jeszcze coś takiego, bo tam jest ogólnie mało. Oni chyba to zwiększyli w końcu ilość tych staszów, czyli zakładek w skrzynce naszej, do których możemy sobie chować itemy na konto, to jest, czyli do każdej postaci, jak coś znajdziemy fajnego, o 1, czyli mamy 6 zamiast 5, ale tłumaczyli to tym, że nie mogą tego zmienić, żeby było jakby więcej, ponieważ to by musieli bardziej grzebać w kodzie, bo to zostało tak napisane, że jak dany gracz wchodzi na ten sam jakby serwer co ty, to jego staż też jest wtedy wczytywany i to by rozjebało serwery, coś w ten deseń. Jak widać, można to zrobić trochę inaczej. How stupid can you be? Okay, before I keep going down this path, let's get back to stash tabs. In Diablo 4, we have 5 classes. All we need is 5 tabs, 1 for each class. And Blizzard believes and trusts us to make meaningful choices on what items we can keep. Sometimes I spend hours just going through all the items, deciding what I need to remove. Some of the most meaningful moments I've ever had in Diablo were just me staring at my items in my stash, or even inventory, deciding tylko i if I wyłącznie do should naszego keep a dobra. weapon with more damage to healthy enemies, or another weapon with Żebyśmy more nie damage tracili to slow czasu enemies. na selekcjonowanie itemów w zbyt dużej ilości w Action RPG-u, ponieważ jak wiemy, itemy w Action RPG-u są useless, totalnie zbędne. Najlepiej, żeby sobie po prostu robisz postać, z góry masz nakreślone, co ci ma dropić, zwiększyć jeszcze szans na drop tylko tego, co ci jest potrzebne i niech się gra samo. You know what? This brings me to my next point on why us Diablo 4 superfans will absolutely hate LastEpoch. And that's because they have a loot filter. What? Why would you want to pick up less loot? And why would I want to only see items I need? Do they think we're not smart enough to make loot decisions on our own? No, that can't be it. Us Diablo 4 purists ej, are to the jest tak smartest out of zajebiste, any ARPG że player out ja there. nie mogę, We że don't macie need to be filtr able to lutu i filter sobie out wybracie, co wam white ma gra and blue pokazywać, jak items. lecą We itemy, a don't co need to nie. be able to color To znaczy, grade beznadziejne. Niepotrzebne. Diablo 4 ma lepsze. Na potrzeby tego that filmu, nie? drops based on having stats like plus minion damage. They don't even know how much fun we have spending countless minutes sorting through a whole inventory of items, carefully looking at all the stats to see what may be an upgrade after every dungeon run. Oh my god, I'm getting antsy. All this talk about a full inventory of yellow items is really make me want to stop making this video right now and get back to my perfect Diablo 4. But before I do, I have 2 more reasons why you're going to hate LastEpoch. One of which is the crafting system. In our exquisite game, Diablo 4, we can choose one stat to re-roll where it gives you a random new stat. LastEpoch has so many crafting options, I'm only going to tell you a few of my favorites. I mean least favorites. Least favorites. The first is being able to put... Też się pomylił chłop. I mean, least favorites. No co, no system Diablo 4 craftingu to był taki w sumie wzięty z trójeczki bardziej też, nie? Że jeden stat, reroll tylko. I elo pomelo, no. The exact stat you want. Chociaż tu delikatny disclaimer, słyszałem, że w najnowszym patchu do Diablo 4 mają wprowadzić możliwości crafcenia Uber itemów. Rozumiecie? Uber itemów. Coś, co oni wprowadzili Uber bossy, czy tam, no tak, są Uber bossy, ja nie grałem w tego najnowszego patcha, tylko słyszałem, są Uber bossy, które mają szansę na wydrobienie Uber itemów. Uber itemy to są najrzadsze przedmioty w grze. Najrzadsze.
Tam nie wiem, ktoś miał 600 godzin i wydropił tylko 3 takie itemy na przykład, nie? 3 razy mu dropnęły. I sobie wyobraźcie sytuację, że gra daje wam możliwość stworzenia sobie takiego itemu. No po chuj, tak? W dużym skrócie. Dlaczego coś, co jest ciężkie do zdobycia, nie wiem, ktoś, kto zdobył World First Dropa, ma potem, nie wiem, konkurencję, czy tam, że jakiś tam ziomeczek może sobie to wykrawcić i zrobić to zdecydowanie szybciej, zabija to właśnie, no chęć tego grindu, na czym te gry polegają, no nie? Jakby. Onto a piece of gear. You want fire damage? You can add fire damage. You can transform an item into a unique or set item. Yes, there are sets in the game. How ridiculous. This last part about crafting, I'm sure you will all hate. And that's the ability to craft a powerful weapon on your high-level character and give it to your low-level character to make them completely overpowered and able to breeze through the early game, destroying everything in sight. How silly. Don't they know killing hordes of enemies super fast is not fun at all? Give me my 4 damage Diablo 4 druid any day, because we are real gamers. Now for my final, and possibly most despised reason us Diablo 4 devotees will hate LastEpoch and its endgame. They have 3 endgame activities. The first being dungeons, where you'll be able to target farm rewards and have varying levels of difficulty. Then they have the Monolith of Fate, which has so much depth to it, but I'm gonna keep things short. Diablo 4 miało tylko dungeony na endgame, na początku. No. A. A najgorsze jest to, czy najśmieszniejsze, że LastEpoch w tym momencie, w tym early accessie, ma leaderboardsy. Nie wiem, czy te leaderboardsy będą dostępne w dniu premiery. Mam nadzieję, że tak. To wtedy będzie w ogóle też pełna deklasacja na tym polu, bo w Diablo nadal tego, no, nie mamy, nie? Leaderboardsów. Because I really gotta get to my inventory full of yellows. It consists of a huge branching mapping system with endgame rewards, modifiers, and bosses, with the challenge and rewards increasing with its difficulty the further you go. Okay. There's a whole lot more to monoliths, but who wants to go over the endgame systems to that extent? I do, and I'll probably make another video about this soon. Then finally, we have the arena. There are 2 modes. One is the Arena of Champions, with a set number of waves followed by a boss. Each wave, you can increase the difficulty with a modifier which increases your reward at the end. Then there is the Endless Arena, and here's where I feel the developers of LastEpoch are either aliens or working for the Illuminati, because this Endless Arena has a ladder system, a fully functional active ladder system. Guys, LastEpoch is a small company. So considering it is taking Blizzard months to launch a ladder system, and this game will have it on launch, I am sure there is either some supernatural or future technology at play here, and we should just not trust it. Anomalia taka jak Baldur's Gate 3 w świecie gamingu, no kurde, co tu dużo mówić. Okay, so for those of you still here and are sure you will hate LastEpoch, stop watching now. You have a full inventory of yellows to sift through. Go get to it. Okay, so those of you who are still here, I assume you actually are playing or will play LastEpoch on February 21st. If so, then subscribe to my channel, because I am too, and I do plan on making more videos on this game. Spoko materiał. Wniosek jest taki, że no Diablo 4 lepsze od LastEpocha, nie?